To miejsce naprawdę istnieje i wygląda tak, jakby zostało przeniesione z zupełnie innego świata. Pośród śląskich lasów ukrywają się ruiny dawnej kopalni. Miejsce, które dziś zachwyca ciszą, spokojem i niezwykłym krajobrazem, jeszcze ponad 100 lat temu było tętniących życiem zakładem górniczym. Dzisiaj natura odzyskała niemal cały ten teren. Pozostały ruiny, pozostał staw i historia ukryta pod ziemią i pod wodą. Miejsce, które zachwyca swoim klimatem, zaskakuje historią i sprawia, że trudno uwierzyć, iż znajduje się zaledwie kilkadziesiąt minut od centrum śląskiej aglomeracji. Na naszym kanale zabieramy Was w podróż po fascynujących miejscach tej części Polski, pokazując nie tylko znane atrakcje, ale i ukryte perełki, które często umykają nawet mieszkańcom regionu. To wszystko, co pozostało po kopalni Bibiela. Dzisiaj po dawnym zakładzie wydobywczym zachowały się jedynie fragmenty murów, betonowe fundamenty oraz nieliczne elementy infrastruktury, które od ponad 100 lat stopniowo pochłania otaczający las. Trudno uwierzyć, że właśnie tutaj działała jedna z największych kopalni rud żelaza w tej części Górnego Śląska. Ruiny znajdują się na terenie Pasiek pomiędzy miasteczkiem śląskim a Bibielą. Na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie. Dopiero spacer pomiędzy zachowanymi murami pozwala zrozumieć, że nie są to przypadkowe pozostałości. To autentyczne ślady zakładu, który przez blisko 30 lat był ważnym elementem przemysłowego rozwoju regionu. Historia tego miejsca zakończyła się nagle. W czerwcu 1917 roku doszło do katastrofalnego zalania kopalni. W ciągu zaledwie kilku godzin woda całkowicie wypełniła podziemne wyrobiska, kończąc działalność zakładu. Po opuszczonych budynkach pozostały jedynie ruiny, które do dziś można odnaleźć podczas spaceru po lesie. Kilkaset metrów od tego miejsca znajduje się spokojny, leśny staw. Dla większości odwiedzających jest po prostu kolejnym malowniczym zbiornikiem wodnym. Niewiele osób wie jednak, że pod jego powierzchnią nadal znajdują się zalane wyrobiska dawnej kopalni. To właśnie tam zakończyła się historia Bibieli. Dzisiaj ruiny i staw tworzą jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w tej części Górnego Śląska, przypominając o wydarzeniach, które na zawsze zmieniły ten fragment lasu. Choć pasieki są dobrze znane mieszkańcom okolicy, miejsce nie traci swojego wyjątkowego charakteru. Przez cały rok można spotkać tutaj spacerowiczów, rowerzystów, fotografów oraz rodziny, które przyjeżdżają odpocząć od miejskiego zgiełku i spędzić kilka godzin wśród lasów. I trudno się temu dziwić. To jedno z tych miejsc, do których po prostu chce się wracać. Leśne ścieżki prowadzą pomiędzy starymi sosnami, niewielkimi stawami i pozostałościami dawnej kopalni, tworząc krajobraz, który wydaje się nie pasować do współczesnego świata. Hej, hej! Pozwól, że na chwilę zatrzymamy się w tym momencie. Zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o nowych filmach. To niewielki gest, który bardzo pomaga nam rozwijać naszą twórczość i tworzyć kolejne materiały. Jest w tym miejscu coś trudnego do opisania. Coś, co sprawia, że zwykły spacer zamienia się w podróż przez historię i przyrodę jednocześnie. Może właśnie dlatego wiele osób mówi, że pasieki mają w sobie coś magicznego. Nie chodzi o legendy ani tajemnicze opowieści. To raczej niezwykłe połączenie ciszy, lasu, wody i historii ukrytej tuż pod powierzchnią ziemi. I właśnie ta atmosfera sprawia, że trudno przejść obok tego miejsca obojętnie. Dopiero jednak, gdy dotrzemy nad spokojny leśny staw, zrozumiemy, dlaczego Bibiela do dziś budzi tak duże zainteresowanie. Bo to właśnie tam znajduje się największa tajemnica tego miejsca. Pomiędzy wysokimi sosnami pojawia się spokojna tafla wody. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły leśny staw. Jeden z wielu, jakie można spotkać podczas wędrówek po śląskich lasach. To miejsce od razu przyciąga uwagę. Woda niemal nieruchomo odbija otaczające drzewa. Z jej powierzchni wystają stare pnie, przypominające o tym, że przyroda od wielu lat tworzy tutaj własny krajobraz.
Całość sprawia wrażenie niezwykle spokojnej. Wręcz trudno uwierzyć, że właśnie tutaj rozegrały się wydarzenia, które na zawsze odmieniły historię tego miejsca. Dzisiaj niewielu odwiedzających zdaje sobie sprawę, że ten staw nie jest naturalnym jeziorem. Powstał w wyniku wydarzeń, które zakończyły działalność kopalni Bibiela. Pod jego spokojną taflą znajdują się zarane wyrobiska oraz fragmenty dawnej infrastruktury górniczej. To właśnie tam, pod wodą, zakończyła się historia jednego z najważniejszych zakładów wydobywczych ród żelaza w tej części Górnego Śląska. Co ciekawe, natura od czasu do czasu odsłania fragment tej historii. Kiedy poziom wody wyraźnie się obniża, spod powierzchni można dostrzec pozostałości dawnych murów i elementów zabudowań. Nawet bez znajomości historii trudno nie docenić uroku tego miejsca. To kolejny piękny zakątek pasiek, idealny na spokojny spacer, odpoczynek czy fotografowanie przyrody. Jak doszło do tego, że cała kopalnia znalazła się pod wodą? Dlaczego mimo ogromnych inwestycji nie udało się jej uratować? I dlaczego do dziś wokół Bibieli narosło tak wiele błędnych informacji? Żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy cofnąć się do końca XIX wieku, do czasów, gdy las wyglądał zupełnie inaczej. A w miejscu, w którym dziś spacerujemy, każdego dnia pracowały setki górników. Choć dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, pod koniec XIX wieku okolice Pasiek były jednym z najbardziej perspektywicznych terenów górniczych w tej części Górnego Śląska. W 1889 roku rozpoczęła działalność kopalnia Bibiela. Kopalnia rozwijała się bardzo szybko. Powstały 4 główne szyby: Neptun, Nordstern, Glückauf oraz Clemens. Pod ziemią wydrążono rozległą sieć chodników, sięgających około 60 metrów głębokości. Na powierzchni działały budynki administracyjne, zaplecze techniczne oraz łaźnia dla górników. Wydobytą rudę transportowano kolejką wąskotorową, która łączyła kopalnię z dalszą siecią przemysłową. Od początku istnienia kopalni wyrobiska były nieustannie zalewane przez wody podziemne. Aby utrzymać zakład w ruchu, zainstalowano 8 pomp parowych, które niemal bez przerwy wypompowywały wodę z podziemnych chodników. Przez wiele lat wydawało się, że ten system działa. Kopalnia rozwijała się, wydobycie rosło. Nic nie wskazywało na to, że zbliża się katastrofa. Jednak natura cierpliwie przypominała, że to ona rozdaje tutaj karty. Z roku na rok walka z wodą stawała się coraz trudniejsza. Każdy nowy poziom wydobycia oznaczał kolejne problemy. Pompy pracowały niemal bez przerwy. Górnicy wiedzieli, że wystarczy jeden poważniejszy napływ wody, aby cała kopalnia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I właśnie taki dzień w końcu nadszedł. Był 17 czerwca 1917 roku. Nikt nie przypuszczał, że za kilka godzin historia kopalni Bibiela dobiegnie końca. Do jednego z wyrobisk zaczął napływać ogromny strumień wody. Początkowo próbowano go opanować. Po niespełna 2 godzinach główne wyrobiska zostały zalane. Stało się jasne, że dalsza walka nie ma już sensu. Na szczęście wszystkim górnikom udało się bezpiecznie wydostać na powierzchnię. Zapadła decyzja o zakończeniu działalności kopalni. I od tego momentu rozpoczęła się zupełnie nowa historia tego miejsca. Pozostawione budynki zaczęły powoli niszczeć. Część wyposażenia rozebrano. Inne elementy po prostu pozostawiono własnemu losowi. Z roku na rok las coraz śmielej wkraczał na teren dawnego zakładu. Patrząc na spokojną taflę wody, trudno uwierzyć, że właśnie tutaj zakończyła się historia jednej z największych kopalni ród żelaza w tej części Górnego Śląska. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.